Szanowni Państwo, ja mam dzisiaj przyjemność przedstawić Państwu prelekcję na temat konstrukcji, ale również zbrojeniowych prętów kompozytowych zbudowanych systemem monitoringu światłowodowego. Zanim przejdziemy głębiej tutaj w szczegóły tej prelekcji, chciałbym, ponieważ jesteśmy tutaj z różnych gremiów i z różnych branż, chciałbym tutaj króciutko Państwa wprowadzić w tematykę tą przytoczoną w tytule, czyli systemu monitoringów obiektów mostowych, ale również szerzej, całych konstrukcji inżynierskich. Ja, proszę Państwa, z wykształcenia, z zamiłowania i z zawodu jestem mostowcem, w związku z tym ja tutaj będę troszeczkę ukierunkowywał to całe wystąpienie w kierunku mostów. Jednakże proszę to odbierać szerzej. To nie muszą być mosty, to mogą być stadiony, zadaszenia, hale przemysłowe, tunele i jeszcze co najmniej kilka czy kilkanaście typów odpowiedzialnych konstrukcji jesteśmy w stanie pewnie sami tutaj do tego dodać. Proszę Państwa, ale idąc nurtem prezentacji, wyświetlona jest jedna z najbardziej spektakularnych katastrof mostowych. To jest 1940 rok i katastrofa mostu w Stanach Zjednoczonych. I właściwie, jeżeli mówimy o systemie monitoringów, to bardzo często rozumiemy to w ten sposób. To znaczy, system monitoringu ma nas ustrzec przed takimi sytuacjami. W wielu przypadkach to ma miejsce, czyli te systemy monitoringu nas przed tym są w stanie zapobiec pośrednio. Natomiast tak naprawdę system monitoringu ma na celu chyba doprowadzenie do takiej sytuacji, czyli ten człowiek, który został tutaj uchwycony na tej dość niesamowitym zdjęciu, on ma przyjemność jakby spojrzenia na ten most po raz drugi. To znaczy te systemy monitoringu mają zapewnić, że to, co jest najcenniejsze, czyli życie ludzkie, będzie zachowane. To, że ta konstrukcja się nam, mówiąc kolokwialnie, zawali, trudno. My jesteśmy w stanie się z tym wszystkim pogodzić. Natomiast system monitoringu ma na celu tak naprawdę nas w pewnym stopniu ostrzegać przed tymi czasami nieuniknionymi sprawami. Ten most prędzej czy później by runął do tej rzeki, dlatego że miał już praprzyczynę, problemy już na etapie projektowania. System monitoringu tutaj tak naprawdę w tamtych czasach nie było systemu monitoringu jako takiego, natomiast ta katastrofa nie była nagła. I my chcemy się zabezpieczyć przed ewentualnymi nagłymi katastrofami. I proszę Państwa, o stosowaniu systemu monitoringu można by powiedzieć dużo, natomiast na pewno nie możemy go stosować zawsze i wszędzie, bo byłoby to tak naprawdę niezbyt rozsądnym i niezbyt racjonalnym zachowaniem. Tak naprawdę musimy sobie zawsze odpowiedzieć, czy ten system monitoringu nam jest faktycznie potrzebny. Jest kilka przesłanek do tego, że ten system akurat powinien być zastosowany. Oczywiście duże konsekwencje zniszczenia. Oczywiście rozumiane tak jak tutaj na fotografii, czy wyliczalne życiem ludzkim, jeśli można to tak ująć, ale również konsekwencje związane z ekonomią i z innymi pośrednimi sprawami. Zastosowanie nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych. Jeżeli zdecydowaliśmy się na pewne odejście od takiego typowego kanonu, w którym inżynierii budowlanej występuje, zaczynamy robić jakieś spektakularne i dość ikoniczne konstrukcje, powinniśmy o czymś takim również pomyśleć. Zastosowanie niekonwencjonalnych materiałów konstrukcyjnych. Jeżeli zdecydowaliśmy się na zrobienie kładki ze szkła, świetnie, moim zdaniem takie rzeczy należy robić, ale powinniśmy wówczas dwukrotnie się nad tym zastanowić i 3 razy wszystko posprawdzać, łącznie z tym okresem eksploatacji, czytaj, zastosować monitoring, żebyśmy wiedzieli, co z tą konstrukcją się nam w czasie dzieje. Również kilka innych, takich jak na przykład niepełne założenia projektowe. Dość powiedzieć o tym dość już chyba słynnym tunelu w Rzeszowie, który pomimo tego, że kilka lat trwało przygotowanie dokumentacji, kilka lat już de facto startuje i teren budowy jest już wygrodzony, to jednak nie dalej jak 3 miesiące temu odnaleziono tam metan. I to tylko i wyłącznie dlatego, że były prowadzone ciągłe pomiary, czytaj monitoring tych sytuacji na budowie i ten metan został tam wykryty. Dobrze, że w tym momencie, a nie po fakcie, ale to też pokazuje, jak ważne te aspekty tego ciągłego pomiaru są. Proszę Państwa, tak jak zakomunikowałem na początku,
Pewnie wszystko się będzie tutaj ukierunkowywało na mosty w tym moim dzisiejszym wystąpieniu. Natomiast można spojrzeć na przykładowy system taki monitoringu, pierwszy z brzegu, żeby tutaj jakby głęboko nie szukać. I proszę Państwa, no, duża różnorodność wszystkich czynników, które są mierzone, które są obserwowane. Po pierwsze, możemy obserwować coś, co jest najprostsze, czyli natężenie ruchu, warunki pogodowe, stan wody i tak dalej, ale również te informacje, które są bezpośrednio już dla inżyniera budownictwa istotne, czyli przemieszczenie tego przemysłu w trakcie eksploatacji, występowanie naprężeń, przechyłów tego pylonu, etc., etc. Do tego wszystkiego służą już konkretnie czujniki, które możemy w ramach takiego systemu monitoringu wpleść. To mogą być akcelerometry, które mierzą nam przyspieszenia. To mogą być wprost czujniki przemieszczeń, które mogą nam mierzyć albo względną, albo bezwzględne przemieszczenie się elementów konstrukcji. To mogą być kolejne rodzaje czujników, tak jak czujniki obciążenia. Możemy to zastosować w okolicy łożysk i mamy pełną odpowiedź, jakie obciążenie na przemyśle nam się zlokalizowało. Czujniki tensometry elektroporowe do pomiaru odkształceń. Tutaj już mówimy o naprawdę wartościach, które są mierzalne i które dają realną odpowiedź i realne informacje dla inżynierów. Inklinometry, czujniki temperatury, etc., etc. I na końcu tej wyliczanki, którą tu popełniłem, znajdują się czujniki światłowodowe, które w ostatnim czasie są dość nośnym tematem. Właściwie światłowody aktualnie są tak popularne, że właściwie w większości domów już jakiś kawałek, mówiąc kolokwialnie, kawałek światłowodu się znajduje. Natomiast no, służy do troszeczkę innych celów. Tam przesyłamy już dane, łączą nas ze światem. Mamy okno na świat w postaci światłowodu. W tym momencie chcemy zastosować, już stosujemy, sam czujnik światłowodowy, ale nie do przesyłu danych, tylko do pomiarów wykonywanych na konstrukcji. Oczywiście wcześniej musimy ten czujnik na tej konstrukcji umieścić, ale później tak naprawdę zastosujemy go już troszeczkę w innym kontekście. I tutaj, proszę Państwa, słowo jeszcze związane z czujnikiem światłowodowym, bo kabel światłowodowy jako taki może mieć rozmiary od metrowych skończywszy na kilku milimetrowych, w zależności od tego, czy to umieszczamy na dnie oceanu, morza, czy też to jest gdzieś rozprowadzone po budynku wielorodzinnym i, tak jak powiedziałem, łączy nas z tą globalną siecią. Natomiast w każdym tym przypadku istnieje szereg różnych warstw zabezpieczających, tłumiących i jakby nie patrzeć, osłaniających to, co jest najistotniejsze. A najistotniejsze, proszę Państwa, jest to, co zostało tutaj obskurowane, pozbawione tych wszystkich warstw zewnętrznych i to jest cienki przewód, tak naprawdę około 1/10 mm. To jest to włókno światłowodowe, które nas interesuje. I tak naprawdę w konstrukcjach i w pomiarach będziemy wykorzystywali właśnie to cienkie włókno, którego średnica jest zbliżona do ludzkiego włosa. Tutaj możecie Państwo zaobserwować, na środku mamy to włókno światłowodowe. Ono jest tak mniej więcej w okolicy ludzkiego włosa. Jest troszeczkę większe niż typowe włókno szklane. Włókno szklane już aktualnie bardzo rozpowszechnione. Natomiast, proszę Państwa, na przekrój poprzeczny jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, bo zaraz jeszcze to będzie dość istotne. Do zastosowań pomiarowych stosujemy tak zwane włókno jednomodowe. Ono charakteryzuje się tym, że ten rdzeń, to co zostało tutaj przedstawione na środku, ten glass core, jego średnica to jest raptem 9 mikrometrów. 9 mikrometrów, czyli to jest 900 mm, to jest to medium, którym się nam to światło porusza. Wszystkie pozostałe są to ekrany, które są nieprzepuszczalne do tej wiązki światła i tak de facto utrzymują nam to źródło światła właśnie w tym rdzeniu. Czyli to, co jest najistotniejsze, to jest to 900 mm. I proszę Państwa, chronologicznie rzecz ujmując, no bo włókno, te zjawiska rozpraszania się światła są oczywiście dość już długo zaobserwowane i światłowody jako takie również. Natomiast realne aplikacje rozpoczęły się od tak zwanych siatek Braga. Otóż, proszę Państwa, jeśli mówimy tutaj o wykorzystywaniu światłowodów do pomiaru,
to tak naprawdę siatki Braga polegają na pewnym naniesieniu w sposób sztuczny i wymuszony na rdzeń tego światłowodu pewnych filtrów, takich wybiórczych filtrów, które nie pozwalają całej wiązdce światła przejść dalej. Jak Państwo widzicie tutaj na tych dolnych wykresach jest pewna faza tej wiązki światła, która przez ten filtr zostaje nieprzepuszczona, odbija się od niego i wraca do nadawcy, w tym momencie do urządzenia, które to światło emituje. I tutaj, proszę Państwa, tak naprawdę bazujemy właśnie na tym odbiciu części tej wiązki światła. I to leży u jakby całej idei wykorzystywania siatek Braga. Ono oczywiście z uwagi na to, że te uszkodzenia, bo de facto te filtry to są pewnego rodzaju spreparowane uszkodzenia na tym włóknie, zostają naniesione w pewnych cyklicznych interwałach. Takie czujniki były stosowane jako pierwsze, natomiast mają jedną podstawową wadę. To są jednak czujniki punktowe. My mierzymy do tego miejsca uszkodzenia i wracamy. My wiemy, co się dzieje na tej długości. Jeżeli gdzieś dalej zrobimy sobie inne uszkodzenie, ok, możemy sięgnąć niejako dalej, ale to mamy znowu odpowiedź punktową. Nie możemy, bo mamy tu pewne ograniczenia, jeśli chodzi o to widmo światła i my nie możemy mieć pomiarów takich rozumianych ciągłych geometrycznie. Żeby tę ciągłość geometryczną zachować, należy zastosować troszeczkę inne podejście. Nie podejście pierwotnie forsowane przez Braga, tylko tak zwane rozpraszanie Rayleigha albo Ramana albo Brujona. Tych nazwisk tam również kilka występuje. Natomiast, proszę Państwa, to są prawa, które mówią o tym, jak zachowuje się źródło światła odbite od cząstek. Zdecydowanie mniejsze niż fala tego światła. I oczywiście każda taka cząstka powoduje, że część tego światła się odbija i wraca. To jest analogiczne podejście jak w tym przypadku tych filtrów, które Państwu pokazałem przed sekundką, natomiast tam były naniesione w sposób sztuczny. Tutaj wykorzystujemy pewne uszkodzenia naturalnie i w sposób jakby całkowicie niezamierzony, które na długości światłowodów zawsze muszą powstać pewne imperfekcje produkcyjne i my te imperfekcje możemy mierzyć. Światło nam się odbija, wraca. My bierzemy na całej długości tego światłowodu. Oczywiście jakby zasada jest bardzo prosta. Problem jest z urządzeniami, które będą w stanie to zinterpretować i taką swoiste te linie papilarne. Każdy światłowód z uwagi na to, że te uszkodzenia są tworzone w sposób losowy, muszą zostać zinterpretowane. Natomiast samo prawo jest dość już dawno zaobserwowane. No, dość powiedzieć, że na dość sławne pytanie dzieci, dlaczego niebo jest niebieskie, to jest właściwie odpowiedź, bo zachodzi rozpraszanie wiązki światła o cząstki, które znajdują się w atmosferze i tak naprawdę przychodzi już tylko barwa niebieska. No, trochę jest inaczej, jeżeli mamy zachód słońca, ponieważ z uwagi na kąt padania to światło ma do przejścia większą długość i więcej tych cząstek, w związku z tym odbija się już na nie niebieskie, ale czerwone i to tak naprawdę proste wyjaśnienie tych zjawisk, które na co dzień obserwujemy. Aczkolwiek wytłumaczenie przedszkolakowi, dlaczego niebo jest niebieskie na podstawie rozpraszania Rayleigha byłoby dość skomplikowane. Proszę Państwa, powiedziałem o tym, że jakby zasada jest bardzo, może nie bardzo prosta, zasada jest dość prosta, natomiast problemem zawsze są te urządzenia pomiarowe. Tutaj kilka tych urządzeń, które są w stanie wiązkę światła wysłać i zinterpretować, są w stanie nam pomierzyć, czy to właśnie w oparciu o zjawiska Braga, czy też o rozpraszanie ciągu. Natomiast ja, proszę Państwa, w dalszym ciągu będę odnosił się już tylko i wyłącznie do tych rozwiązań, które bazują na tych imperfekcjach losowo wygenerowanych w światłowodach. To rozwiązanie jest zdecydowanie prostsze, po pierwsze tańsze, bo możemy tak naprawdę wykorzystywać światłowód telekomunikacyjny. Właśnie ten światłowód, który jest rozprowadzany po domach w celu dostarczenia internetu. Każdy z nich ma pewne uszkodzenia produkcyjne, w związku z tym możemy
zaryzykuję stwierdzenie, każdy światłowód w ten sposób mierzyć i odczytywać. Natomiast proszę Państwa, idea, która tutaj za tym wszystkim stoi, to proszę zwrócić uwagę, jesteśmy w stanie tam do 10 km w optymalnych warunkach podłączyć i praktycznie z odpowiednią rozdzielczością mierzyć, co się nam tam będzie działo na długości tego światłowodu, który jest dołączony do urządzenia, które emituje i odbiera ten sygnał. Idea jest bardzo prosta. Oczywiście 10 km to jest prawdopodobnie przesada. Dla nas w inżynierii będą to maksymalnie dziesiątki metrów, bo właściwie to są najdłuższe rozpiętości przęsłu bądź innych elementów konstrukcyjnych, które wykonujemy. No i wówczas oczywiście nie co 1 metr, tylko analogicznie zmniejsza nam się ta częstotliwość tych pomiarów, tych miejsc, w których możemy dostać informacje, interpretacje. Dla nas tak naprawdę w naszych zastosowaniach dochodzimy do sytuacji, w której ograniczyliśmy się do kilkudziesięciu metrów, ale na długości tych kilkudziesięciu metrów mamy odpowiedź praktycznie co kilka milimetrów, co się dzieje z konstrukcją. W związku z tym jest to zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż pomiary takie punktowe, tak jak tutaj to zostało pokazane. Po lewej stronie mamy światłowód, gdzie mamy pomiary praktycznie ciągłe geometrycznie. Ten punkt C to jest jakiś tam czujnik, który typowo stosujemy aktualnie do pomiarów takimi konwencjonalnymi metodami, a B jest to rozwiązanie pośrednie. Oczywiście można sobie wyobrazić, że ktoś bardzo dużo tych czujników na długości zainstaluje, ale to jest absolutnie nieefektywne i nierozsądne działanie. Proszę Państwa, to tyle tytułem wprowadzenia. Ja chciałbym jeszcze teraz szybko pokazać Państwu kilka przykładów już zastosowań. Ja to podzieliłem w ten sposób, że najpierw pokażę Państwu zastosowania w ramach prac badawczych wykonywanych w laboratorium, w takich, nazwijmy to, steryjnych warunkach, a później aplikacje już na rzeczywistych obiektach. Pierwsze rozwiązanie to pomiar konstrukcji kompozytowych i te czujniki, które są naklejane na konstrukcję. Wspomniałem Państwu, że to są czujniki, które mają mniej więcej średnicę ludzkiego włosa. One właściwie na tej szpuli to są bardzo mało widoczne. Natomiast my zdecydowaliśmy się to nakleić na konstrukcję kompozytową. Pierwszy z brzegu przykład, konstrukcję kompozytową kładki dla pieszych, która została zrobiona z staroużytecznych śmigieł elektrowni wiatrowych. One są jak najbardziej kompozytowe i zastosowaliśmy ten system monitoringu w uzupełnieniu do tradycyjnych punktów pomiarowych. Jak Państwo widzicie, na górze są te punkty tradycyjne, natomiast później mamy zaznaczone czerwonym kolorem trasy pomiarów światłowodowych. I teraz skupiając się tylko na najważniejszych, bo nie będę się tutaj absolutnie zagłębiał w szczegóły każdego z tych wykresów, natomiast najistotniejszy, jeżeli Państwo zaobserwujecie to, co się dzieje po prawej stronie na tym wykresie, widać, że w tych zielonych poziomach obciążenia wszystko było, można powiedzieć, w miarę w porządku, natomiast na tym czerwonym wykresie, na ostatnim etapie obciążania w laboratorium tej konstrukcji, widać wyraźny skok, którego nie było wcześniej. To jest miejsce, które uległo uszkodzeniu lokalnie. Tutaj możecie Państwo zaobserwować, tam jest to rozerwanie tej zewnętrznej powłoki. Ale proszę sobie wyobrazić, że my w tych wszystkich równolegle prowadzonych badaniach punktowych tego nie obserwowaliśmy. To tak naprawdę można zaobserwować albo okiem, albo właśnie z użyciem tych światłowodów i pomiaru ciągłego geometrycznie. No proszę sobie uzmysłowić, że jeżeli ta kładka dla pieszych byłaby gdzieś normalnie eksploatowana, no to konia z rzędem temu, kto te konstrukcje przegląda co tydzień. Tak? W prawie budowlanym jest zapis, z jakim interwałem te konstrukcje należy przeglądać. No i właściwie to uszkodzenie, które można by było na upartego dłoń wcisnąć, mogłoby tam się rozwijać dość długo bez żadnych informacji o tym, że ono wystąpiło. I proszę Państwa, jeszcze jedna przewaga, która dość dobrze się rysuje na tym wykresie. Mianowicie, jeżeli Państwo zobaczycie ten wykres w 3D, w trójwymiarze, on ma również oś czasu i wyraźnie widać, no troszeczkę to jest przeskalowane, nieintuicyjne od prawej do lewej strony, ale widać, w którym momencie to uszkodzenie wystąpiło. Czyli możemy zdiagnozować gdzie, możemy zdiagnozować kiedy i możemy zdiagnozować przy jakiej wartości. Czyli de facto mamy pełny obraz i wszystkie ilościowe informacje, które nas interesują. Później ta kładka została wybudowana, tutaj dosłownie tylko 2-3 zdjęcia z jej wybudowania.
Ale my poszliśmy troszeczkę dalej, bo to były jednak konstrukcje, które siłą rzeczy były już wytworzone. My te światłowody i te czujniki na tą konstrukcję naklejaliśmy. Ale chcieliśmy również, moją intencją było stworzenie systemu, który będzie bardzo trwały i niezawodny i właściwie odseparujemy się od trwałości takiego połączenia czystego kleju, który w zewnętrznych warunkach, jego trwałość jest różna. Od kilku do kilkunastu lat prawdopodobnie na pewno, natomiast co będzie później, to ciężko stwierdzić. Moją ideą było umieszczenie tego światłowodu w samym materiale. Jeżeli mówimy o czymś bardzo cienkim, coś co jest mniej więcej zbliżone do średnicy włókna szklanego, to może konstrukcje kompozytowe, które są de facto tym włóknem szklanym zbrojone, może również należy wzbogacić o takie włókna, które służą nam już nie do zbrojenia, ale do pomiaru. Tutaj macie Państwo kilka elementów jeszcze tej trasy pomiarowej, które musimy również nad każdym takim czujniku zachować. Idea była bardzo prosta. Tak umieścić, tak rozmieścić to na etapie produkcji, żebyśmy dostając gotowy finalny element, dostali już element z wbudowanym czy zintegrowanym systemem czujników. Tutaj Państwo możecie zobaczyć kilka zdjęć z produkcji takich elementów, a to jest wersja finalna. Mamy kompozyt i właściwie wystaje z niego kabelek z wtyczką, którą możemy gdzieś podłączyć. To jest rozwiązanie idealne. Oczywiście my wykonywaliśmy to na początek na próbkach materiałowych, które były rozciągane, a my w tym czasie mierzyliśmy i sprawdzaliśmy, czy ten system pomiarowy na bazie tych światłowodów będzie działał poprawnie. I tutaj, proszę Państwa, jeden ze slajdów, który myślę, że tłumaczy wiele. Mianowicie, jeżeli Państwo zaobserwujecie, wszystkie te kolory to są różne techniki i różne czujniki, które na tej próbce były zamontowane. I widać wyraźnie, że każdy z nich miał tam jakąś wadę, na różnych poziomach one się tam, mówiąc kolokwialnie, rozjeżdżały. Właściwie tylko i wyłącznie jeden z nich mierzył do samego końca, do momentu zerwania próbki. Wszystkie inne uszkadzały się wcześniej. W związku z tym nas interesuje czujnik, który nie ulegnie zniszczeniu przed tym, jak mierzona konstrukcja. A tym czujnikiem oczywiście był ten czujnik, który był umieszczony w środku, w samym materiale. No tutaj są kolejne szczegółowe wykresy, więc tego myślę, że to ominiemy. Jeśli chodzi o dalsze zastosowania, to wbudowaliśmy to w belkę krótką, taką, która ma 1,50 m czy tam 1,40 m, po to, żeby zaobserwować, jak to się zmienia na długości. Tutaj Państwo macie kilka zdjęć z ich wykonania i z badań, a potem porównaliśmy to z symulacjami numerycznymi. Czyli zestawiliśmy to, czego oczekiwaliśmy, z tym, co uzyskaliśmy. Jak Państwo widzą, no, zgodności są całkiem wysokie i również mogliśmy to przedstawić w tym, nazwijmy to, trójwymiarze. I to, co tutaj w tym trójwymiarze rzuca się w oczy najmocniej, to są te miejsca i propagacja tych kolejnych tam uszkodzeń, które uwidaczniają się na tym wykresie w czasie. Czyli odnosząc to do realnych aplikacji, możemy powiedzieć nie tylko gdzie, ale również kiedy dane uszkodzenie się pojawiło. Nie musimy czekać do tych okresowych kontroli rocznych czy co pięcioletnich. Mamy informacje tu i teraz, możemy reagować. Również przechodząc przez pewien tok obliczeniowy, w którym tutaj nie chcę się zagłębiać, możemy przejść poprzez pomiar odkształceń, który de facto mierzy światłowód, na pomiar przemieszczeń. Pomimo tego, że my tych przemieszczeń fizycznie nie mierzymy, my przechodząc przez prawidła mechaniki konstrukcji, wytrzymałości materiałów, jesteśmy w stanie to obliczyć na podstawie tych pośrednio zmierzonych wartości. Również w kontekście tych pomiarów przemieszczeń ta zgodność była na całkiem wysokim poziomie. I oczywiście można było to dalej rozwijać. Jeżeli potrafimy zmierzyć belkę, która jest belką krótką, to możemy zmierzyć też i powierzchnię, tak jak na przykład ten tutaj zaprezentowany panel pomostu. To jest projekt, który był prowadzony na Politechnice Rzeszowskiej. Tutaj widzicie Państwo prototyp z tym układem światłowodów i kolejny raz rozkład tych odkształceń na długości. Ale tutaj chciałbym zwrócić Państwu uwagę tam niebieskim kolorem. Rozkład, który jest silnie nieliniowy. To nie jest wykres, który można by było
interpolować jakąś parabolą. Tam mamy dość mocne uwidocznienie się elementów konstrukcyjnych, żeber w tym konkretnym przypadku. I zwróćcie Państwo uwagę, jeżeli nakleimy tak naprawdę tylko punktowe pomiary, to my możemy liczyć, że trafiliśmy w ten punkt, w którym te maksymalne odkształcenia wystąpią. Oczywiście zgodność jest całkiem niezła, natomiast jak widzicie Państwo, instalacja tych czujników 2-3 cm w lewą albo w prawą stronę powoduje, że my gubimy naprawdę wiele informacji i możemy ominąć w przypadku czujników punktowych miejsca, które są newralgiczne, miejsca, w których są maksymalne naprężenia. Również tutaj, jak Państwo zobaczycie, jeden i drugi to są dwa wykresy odkształceń tego samego laminatu. Różnica pomiędzy nimi była raptem grubości laminatu 10 mm, ale widać wyraźnie, że z uwagi na konstrukcję te różnice są dość znaczące. I tutaj, proszę Państwa, jeszcze jedna rzecz. To nie jest, pomimo tego, że tak wygląda, to nie jest obraz symulacji numerycznej. To jest obraz już wyników, które uzyskaliśmy z tego konkretnego panelu pod daną wartością obciążenia. To jest, proszę Państwa, tam w tych poprzecznych linii to właściwie nie widać, natomiast tu jest około chyba 2500 punktów, w których mieliśmy odpowiedź. I tak naprawdę my mamy pełną odpowiedź. Mamy wręcz za dużo danych. Oczywiście jest jeszcze jedno zagadnienie, mianowicie pomiar z wysoką częstotliwością. Tutaj te urządzenia mają różną częstotliwość pomiaru. Maksymalna, którym dysponujemy, to jest 250 Hz. To są już naprawdę częstotliwości, które umożliwiają pomiary dynamiczne wielu, jeśli nie prawie wszystkich konstrukcji inżynierskich. No 250 Hz to jest 250 pomiarów na sekundę. W związku z tym z uwagi na wykorzystanie tej technologii światłowodowej to jest naprawdę sporo. Wykorzystywaliśmy to też do badań dynamicznych, ale o tym może nie będę w tym momencie się rozwijał. Natomiast aplikacja. Obiecałem Państwu, że pokażę każde takie zastosowanie laboratoryjne. Wspomogę jeszcze jednym z przykładów rozwiązań, które zostały zastosowane w realnych mostach. To jest przykład sprzed 3 lat, rozbudowa mostu karpackiego w Rzeszowie. Dobudowane zostały kładki, jak widzicie Państwo po prawej stronie, kładki z konstrukcji kompozytowych. I tutaj przewidziałem umieszczenie dość rozbudowanego systemu monitoringu. Będąc w Holandii, tam gdzie te kładki były produkowane, umieściłem te światłowody, wziąłem ze sobą szpulkę blisko kilometra światłowodów i rozmieściłem to w ramach tej kładki. Oczywiście później te kładki przyjechały i zostały zamontowane w odpowiednim miejscu. Natomiast z konstrukcji wystawiają, jak Państwo widzicie, te żółte kabelki, te zwoje kabli. One po podłączeniu dawały nam obraz tego, co się dzieje. My mieliśmy tą przyjemność, że jako Politechnika wykonywaliśmy próbne obciążenie tej kładki. Obciążaliśmy ją w kontrolowany sposób płytami drogowymi i mieliśmy odpowiedź, co dzieje się z tą konstrukcją w każdym jej etapie. Mogliśmy mieć odkształcenia, przemieszczenia. I tak wygląda ten system monitoringu w kontekście konstrukcji kompozytowych. Ja jeszcze chciałbym Państwu pokazać jeden dział, mianowicie konstrukcje betonowe. No jakby nie patrzeć, betonowe konstrukcje są troszeczkę bardziej powszechne niż kompozytowe. No, mamy jeden problem. Jak umieścić to włókno wielkości ludzkiego włosa w trakcie betonowania, żebyśmy w tym materiale go nie zniszczyli. Oczywiście możemy go próbować naklejać na ten element betonowy, ale znowu dochodzimy do sytuacji trwałości. No i proszę Państwa, tutaj znowu pewnego rodzaju analogia. Aktualnie tematem nośnym do stosowania zbrojenia są pręty kompozytowe. W związku z tym może w takim razie zastosować pręt kompozytowy, który będzie miał zatopione włókno szklane, włókno to optyczne do pomiaru. I takie rozwiązania to są 3 wizualizacje rozwiązania dostępnego już na rynku. Tutaj firma z Krakowa się tym specjalizuje. Ma 3 rozwiązania dedykowane, 3 rodzaje czujników dedykowane do konstrukcji betonowych. Natomiast podstawowa zaleta. Kupujemy czujnik, umieszczamy, betonujemy, a na końcu dostajemy element, z którego znowu, tak jak w poprzednim rozwiązaniu, tak naprawdę mówiąc kolokwialnie, wystaje kabel, który możemy podłączyć. Tutaj jest jeden z przykładów Epsilon Rebar, czyli taki typowy prąd zbrojeniowy.
to nawet do 20 mm te średnice dochodzą, natomiast tutaj jest jeszcze epsilon sensor, on ma średnio 3 mm i to jest bardzo taki elastyczny, właściwie tylko zabezpieczone włókno szklane, które zabezpiecza ten światłowód przed uszkodzeniem. I trzeci to jest 3D sensor, służy do pomiaru przemieszczeń, znowu z tym uproszczeniem obliczeniowym. W ramach prac na Politechnice Rzeszowskiej wykonaliśmy kilka takich próbek konstrukcji betonowych, w których te czujniki zostały umieszczone. Tych czujników było tam naprawdę sporo i różnego rodzaju, były zarówno montowane w środku, jak i na zewnątrz. Te próbki były zarówno żelbetowymi próbkami, jak i sprężonymi, ale to jakby nie jest najistotniejsze. Mieliśmy również czujniki, które były usytuowane w taki sposób trochę przypominający kaloryfer w strefach zakotwień, ale to myślę, że to nie jest aż tak istotne w tym momencie. Pokażę Państwu przykładowe wyniki, które uzyskaliśmy w belkach krótkich i w belkach długich. Tych belkach długich, które były sprężone. Proszę Państwa, może jeszcze zanim przejdę do tych wartości liczbowych, żeby to uzmysłowić, że one są istotne, otóż z betonowi zagraża tak naprawdę jedna podstawowa rzecz. To już studenci na pierwszym semestrze się na konstrukcjach betonowych, na budownictwie dowiadują, że beton świetnie pracuje na ściskanie, słabiej pracuje na rozciąganie. W związku z tym próbujemy to wyeliminować. W tych strefach rozciąganych umieszczamy pręty zbrojeniowe. Pręty zbrojeniowe znowu z kolei mają pewną wadę, mianowicie korodują. Jeżeli to ze sobą się połączy, to mamy pręty zbrojeniowe, które pracują na rozciąganie i beton, który je zabezpiecza przed korozją. Tak jest w świecie idealnym. Natomiast konstrukcje żelbetowe podlegają pewnemu, jak to mówimy, zarysowaniu, czyli są zarysowane i właściwie rolą inżyniera jest niedopuszczenie do tego, żeby to zarysowanie ograniczyło trwałość tych prętów zbrojeniowych, czyli to zarysowanie godzimy się na to, że ono będzie występowało, natomiast dla nas musimy je ograniczyć dla zapewnienia trwałości konstrukcji. I tak naprawdę ten monitoring konstrukcji żelbetowych sprowadza się w tym momencie do interpretacji tych zarysowań. Jak Państwo widzicie, te obserwacje, można powiedzieć, okiem uzbrojonym w stosunku do tych pomiarów bardzo dobrze wskazują nam te miejsce występowania tych rys. To było do udowodnienia i to chcieliśmy uzyskać, tego się spodziewaliśmy. Tutaj możecie Państwo zaobserwować jeszcze kilka tych wykresów pokazujących różnice pomiędzy tymi kilkoma rodzajami czujników, które stosowaliśmy, ale zobaczcie Państwo tutaj na tych dolnych wykresach. Widać, że w początkowej fazie mamy tam 2 rysy, 3 rysy, 4, 8 i tak dalej. I to, co powiedziałem wcześniej przy konstrukcjach kompozytowych. Mamy moment, proszę Państwa, ich inicjacji i propagacji. To jest to, co chcieliśmy uzyskać. Oczywiście możemy sobie na podstawie takich wykresów zliczyć te rysy, ale możemy również znaleźć ich szerokość, czyli de facto to, co nas interesuje z punktu widzenia inżynierów. Możemy znaleźć ich moment, ale to o tym już było. Natomiast możemy sobie, proszę Państwa, przecałkować te wykresy, które uzyskujemy i dostajemy wówczas rozwartość tej rysy. I to jest kolejna wartość już, która ma zastosowanie, ponieważ my w normach do projektowania tych konstrukcji mamy podane wartości, do których nie możemy przekraczać. W związku z tym tutaj zastosowaniem tego systemu monitoringu możemy to kontrolować i mierzyć w czasie. Również przemieszczenia, aczkolwiek to jest bardzo podobne do tego, co widzieliście Państwo na konstrukcji kompozytowej. I proszę Państwa, zastosowanie praktyczne, jak Państwo sięgniecie pamięcią, to rok temu mniej więcej o tym czasie było duże zamieszanie w Polsce związane z transportem maszyny tej TBM w częściach. No i tam między innymi też tu całkiem niedaleko Państwa też ten transport się odbywał. Natomiast co istotne, ten transport odbywał się w nocy. My miałem przyjemność jakby uczestniczenia i zapewniania bezpieczeństwa tych mostów na trasie tego przejazdu. No ale bezpieczeństwo to jedno. Musimy jeszcze też zabezpieczyć trwałość tej konstrukcji. Ja wspomniałem Państwu na samym początku, że trwałość konstrukcji betonowych to jest właśnie ograniczenie tego zarysowania. Dlatego wiedząc, przez które obiekty zgodziliśmy się przepuścić ten przejazd, mogliśmy też wskazać te miejsca, które były przez nas
być może newralgiczne i przez nas wytypowane. To jest, proszę Państwa, jeden z obiektów i lokalizacja tego transportu. Na jednej z tych poprzecznic została zamontowany światłowód. Dlaczego światłowód? Tak jak zostało wspomniane, w nocy odbywał się przejazd. Przejazd odbywał się, mierzyliśmy element, który jest mniej więcej na wysokości 6 metrów nad ziemią. Przejazd trwa tam kilka sekund, a do obserwacji mamy 3-4 metrowy element poprzecznicy. No i tych poprzeczni oczywiście wiele obiektów po drodze. To wszystko odbywa się w nocy, w związku z tym znalezienie zarysowania na poziomie 1 czy 0,2 mm nie jest dość łatwym zadaniem. Natomiast tutaj z pomocą przyszła nam ta technologia światłowodowa. Wyraźnie widać, że my mamy do czynienia z 3 rysami. Jedna z nich jest największa, pojawiła się, możemy w analogiczny sposób jak poprzednio znaleźć jej położenie, znaleźć jej wartość, znaleźć jej rozwartość. I tak naprawdę mamy pełną informację o tym, co się dzieje. Tutaj mamy to przedstawione w czasie, czyli czy te rysy się nam domykały. Tutaj akurat te rysy się domykały i z tym nie było większego problemu. Tutaj też na S19 łączącej Rzeszów i Lublin, też jeden z tych obiektów, przez który odbywał się przejazd, też zastosowaliśmy tylko że już nie te czujniki umieszczane w konstrukcji, tylko naklejane na konstrukcję. Też pomiar w trakcie przejazdu. No tutaj widzicie Państwo wyniki, przepraszam, coś tutaj skacze. Wyniki dla dolnych, górnych elementów, wszystko możemy kontrolować tym sposobem i możemy zapewniać to jakby bezpieczeństwo. Co więcej, możemy zbierać też informacje o tym obiekcie w czasie. Jeżeli mamy most czy jakąkolwiek inną konstrukcję wybudowaną z jakichś nowego materiału, możemy zbierać informacje o tym nowym materiale. Uczyć się niejako tej konstrukcji, pomimo tego, że już ją eksploatujemy. I proszę Państwa, krótko podsumowując, to podsumowanie właściwie będzie pewnego rodzaju powtórzeniem tego, co zostało już powiedziane. I ta moja odważna teza mówiąca o tym, że zastosowanie czujników, które przechodzą i przeskalują nas z pomiarów punktowych, rozmieszczonych dość, może nie w sposób losowy, ale jednak w sposób, jakby powiedzieć to, dyskretny, na pomiar na całej długości danego elementu, tak naprawdę przenosi nas na trochę wyższy wymiar tych danych, które zbieramy. Troszeczkę mamy większe informacje, ale również, co ważne i co zostało tutaj wielokrotnie dzisiaj przedstawione, ale też w innych aplikacjach, możemy zinwentaryzować czy ujawnić uszkodzenia lokalne, które normalnie, jeżeli akurat nie trafimy tam z czujnikiem, a jest duża szansa, że nie trafimy, zostałyby nieujawnione aż do dość dużej propagacji, tak że byłoby to już pewnie obserwowalne gołym okiem. Czyli możemy zwiększać de facto bezpieczeństwo konstrukcji, wyłapując bardzo małe uszkodzenia, a nie czekać, aż one się rozpropagują. Cel poznawczy, czyli tak jak powiedziałem, możemy uczyć się nowych rozwiązań. Stosujemy jakieś nowe rozwiązanie konstrukcyjne i sprawdzamy, jak ono się zachowuje w czasie. No i oczywiście ta kwestia związana z trwałością tego systemu monitoringu. Nas nie interesuje system, który będzie, jego żywotność będzie 10 albo 20 lat, tyle co, nawet połowa czasu eksploatacji danego obiektu. Nas interesuje system, który nasze kolejne pokolenia będą mogły podejść, podłączyć się i mieć daną historię choroby już całego mostu. Tak jak my teraz czasami w archiwum musimy odnajdywać dokumentację, bo takie są realia, tak teraz w przypadku zbierania tych informacji, gromadzenia mamy dużo większą wiedzę i mamy możliwość przekazania dalej kolejnym, tak jak powiedziałem, pokoleniom rozwiązania, które będzie wykorzystywane w przyszłości. I oczywiście musimy zapewnić tą trwałość, a żeby to zrobić, moim zdaniem nie ma lepszego rozwiązania niż umieszczanie czujników bezpośrednio w samym materiale. Czy to w betonie w postaci tych czujników umieszczonych w prętach kompozytowych, czy też bezpośrednio w elementach kompozytowych czystego włókna szklanego. To jest, proszę Państwa, wszystko, co mam przygotowane na dzisiaj. Bardzo miło było i dziękuję Państwu za uwagę. Jeżeli sprokurowałem jakieś pytanie, to będzie mi niezmiernie przyjemnie móc na nie odpowiedzieć. Dziękuję.